Hej, tu Sysia, zapraszam Was na Inspirownik. Pokażę Wam dzisiaj 3 makijaże, które wykonam przy użyciu moich kosmetyków z Project Pen, więc mam nadzieję, że będzie dla Was motywujące i przydatne i inspirujące do tego, aby zużywać Wasze kosmetyki. Mój Project Pen trwa w najlepsze i idzie mi naprawdę bardzo dobrze. Bardzo cieszę się, że tak wiele z Was przyłączyło się do projektu, żeby po prostu zużywać, a nie wywalać swoje kosmetyki. Co więcej, założyłam grupę na Facebooku Project Pen Polska i jest Was tam już naprawdę sporo, także jeżeli macie ochotę przyłączyć się do denkowania kolorówki, to zapraszam Was na grupę, jak i do oglądania dzisiejszego odcinka. Lecimy! Nie bez powodu jestem dzisiaj w zielonej bluzie, bo postanowiłam zrobić sobie makijaż przy użyciu tej pięknej zielonej kredki. Ale zacznę sobie od korektorów, którymi wyrównam koloryt cery. Ten ciemniejszy służy mi do pokrycia boków, bo jest troszkę ciemniejszy od mojej karnacji, więc idealnie wykonturuje mi twarz, a jaśniejszy leci na środek. Barwy wojenne ready i rozklepujemy. W ubiegłym roku też bardzo często używałam korektorów jako podkład. To jest mega fajny sposób, żeby trochę szybciej je zużyć, jeżeli macie nadmiar, jeżeli któryś Wam nie pasuje, ze względu chociażby, nie wiem, na formułę, czy na krycie, czy na cokolwiek, można zawsze sobie zużyć do twarzy. Ok, i przechodzimy do kremowego konturowania. Na początek bronzer. Może takiego pędzelka sobie dzisiaj użyję, to jest Glam Shop ST3. Powiem Wam, że widzę progres, może nie jest on jakiś wielki tutaj w tym bronzerze, ale widzę zagłębienie troszkę większe i mam większą motywację do jego używania, bo jak używałam przez cały rok tego suchego w ubiegłym roku od Ireny Eris, no to nie widziałam przez miesiące kompletnie żadnej różnicy, a tutaj jednak jest widoczna, więc jest taka motywacja, że kurczę, może jednak uda mi się ten cel osiągnąć. No i róż, tutaj też już tak naprawdę niedużo mi go zostało, ten sam pędzelek, piękny jest ten róż, jest taki wdzięczny kolor. Okej, myślę, że jest gitóweczka, ale jakoś tak mi ciemno. O, no teraz jest chyba idealnie, bo tu miałam taki cień, jakoś mnie denerwował. Anyway, lecimy dalej. I dalej sięgam po pudr. Tutaj żadnych udziwnień, po prostu pudruję twarz. Przechodzę sobie do rozświetlacza Glow Mama i nakładam. Chciałam wziąć trochę, ale trochę to się wzięło za dużo. Kredeczka do brwi. Zawsze otworzenie tą stronę, co trzeba. Używanie tej kredki to jest taka przyjemność. Ja naprawdę nie mogę się doczekać makijażu w porównaniu do tych cieni, które naprawdę już mnie zmęczyły w pewnym momencie. Chociaż bardzo je lubiłam generalnie. Nie wiem, czy jest w ogóle sens kupować sobie takie cienie do brwi. Są 2 cienie. No chyba, że po prostu chcemy tego zużywać 10 lat. Użyję sobie bazy pod cienie i lecę sobie z tą kredeczką. To jest Glam Shop w Moro. I robię sobie taki graficzny kształt. Już miałam taki look w głowie od jakiegoś czasu, więc fajnie, że mogę go sobie dzisiaj zrealizować z Wami. Biorę sobie taki mały pędzelek, to jest Glam Shop O130 i troszkę sobie poprawiam ten kształt tutaj. No taki look to myślę, że jest fajnym sposobem na zużywanie kredek, no bo trochę więcej się ich używa niż tylko na linię wodną, czy gdzieś tam do zrobienia kreski. I tak to się prezentuje, więc jak mam otwarte oko, to jest tylko taki, wiecie, cyk, a tutaj jest cała powieka. Poszukam jakiegoś cienia, który będzie kolorystycznie zbliżony. I chyba mam ten z Muse, odcień Pine, chyba będzie idealny. I gruntuję sobie kredkę. Pamiętajcie, że w Project Pen, jeżeli robicie makijaż kosmetykami z projektu, to warto też sięgać po kosmetyki spoza projektu. Ja jak zużywałam paletkę naturalnie różowa, no to po 3 miesiącach po prostu już nie mogłam jej po prostu znieść, bo w kółko było różowo. Ale jak łączyłam sobie tą paletkę z innymi paletami, kiedy sięgałam sobie po jakiś żółty kolor, po jakieś brązy, po jakiś pomarańcz czy fiolet, od razu zupełnie inny makijaż mi powstawał i zupełnie inaczej mi się używało. Mnie już samo wyciągnięcie tej palety sprawiło, że czuję, wiecie, jakbym po prostu używała jakiegoś nowego kosmetyku. I żeby nie było tak ciemno i płasko, dołożymy sobie troszeczkę Ery z Glam Shopu, czyli tego rozświetlacza w żelu i myślę, aby użyć go sobie trochę na środek powieki. Myślę, że taki niebiesko-fioletowy błysk tutaj fajnie będzie wyglądał. I tuszinguję rzęsy. Użyję sobie Lancome Hypnose Drama. Pierwsza warstwa mi wysycha, więc przejdźmy sobie do ust i zaczynam oczywiście od konturówki. To jest konturówka
brudny róż z Glam Shopu. Wypełniam trochę środek. I mam w projekcie tą pomadkę, ale moim zdaniem kolorystycznie tutaj nie będzie to ładnie pasowało, więc wybiorę sobie po prostu coś innego. A może pójdziemy w takiego nudziaka ładnego. To jest Hean 714 Desert Flower. Jeszcze troszkę szarlotki. Więc tak się prezentuje skończony makijaż. Pomysł numer 1. Może jak macie jakąś kredkę do zużycia, to właśnie taki makijaż będzie spoko. I przechodzimy do następnego makijażu. Dzień dobry, dzisiaj dzień drugi. Będzie żółciutko i zaczniemy sobie dzisiaj od podkładu, a w zasadzie to od bazy rozświetlającej. Używam jej praktycznie codziennie, aczkolwiek nie widać za bardzo, że ona schodzi z tego względu, że tutaj na ściankach tak się zatrzymała ta baza, a wiem, że tam w środku jest jej jeszcze mniej. Ta baza jest też fajna do zużywania w okresie letnim, bo można sobie trochę dekolt posmarować, ramiona. Jest też spoko do mieszania, na przykład z kremowym różem albo z podkładem, żeby sobie bardziej rozświetlającą formułę stworzyć. Więc ja sobie tak gąbeczką rozświetlam buzię i teraz użyję sobie tak bazowo podkładu upiększacz z Glam Shopu w odcieniu naturalny 1, tak żeby bardzo delikatnie wyrównać koloryt cery. Tym sposobem chcę pokazać, że korektor może nam służyć po prostu jako korektor. Nie musimy zużywać go na twarz i na siłę po prostu. Możemy używać standardowo oczywiście. Jest lekkie wyrównanie, więc teraz przechodzę do korektora, tego jaśniejszego, no i nakładam tam, gdzie mam potrzebę po prostu dodać sobie światła, dodać sobie krycia i gąbeczkujemy. Co mi nie mówicie, że mam jakiegoś farfocla tutaj. Oki, czyli co? Konturowanko następnie i doklepuję gąbką. Nakładam sobie troszeczkę tego różu jako taka baza, bo będę chciała dołożyć sobie jeszcze szminkę. Mam tutaj w projekcie szminkę z Yves Saint Laurent i ona jest przepiękna właśnie na policzki, ale zacznę sobie od tego. Najpierw troszeczkę wyłożyłam sobie tego różu. Normalnie bym użyła bezpośrednio z opakowania, ale tak jak mówiłam, mam już tylko na brzegach, więc lepiej mi jest po prostu wyciągnąć i wtedy łatwiej jest mi równomiernie wprowadzić w gąbeczkę, więc to jest taka moja baza kolorystyczna, żeby wszystko się ładnie ze sobą zgrywało. I teraz sięgam po szminkę i można oczywiście nią sobie bezpośrednio na policzkach, ale ja lubię sobie rozgrzać ją tak wstępnie na dłoni. I teraz moczę sobie w niej gąbeczkę i doklepuję. To jest taki piękny kolor i to wykończenie, takie nawilżone. Te formuły są po prostu idealne na policzki, jak lubicie taki zdrowy, policzkowy glow. Uwielbiam. Po roztarciu zobaczcie, jaki piękny odcień nam się tworzy, mimo że tutaj jest taki naprawdę intensywny. Dlatego właśnie nie można się tych szminek bać, bo one nie robią takiego intensywnego efektu, tylko są takie półtransparentne. W zależności od tego po prostu, ile sobie nałożymy. Czas na puder i ja będę nakładać wilgotną gąbeczką, żeby efekt był bardziej naturalny. Nie chcę za mocno pudrować cery, żeby mieć jednak to takie fajne glow, ale jednak, żeby była równowaga w przyrodzie. Tu się wydaje dosyć plamiście, ale to z tego względu, że mam trochę niedoskonałości na tym policzku, ale tak to jest wszystko ładnie, równo rozłożone. Przechodzimy dalej i dzisiaj zamiast rozświetlacza użyję sobie właśnie tego cienia, który mam w projekcie, czyli tego jaśniutkiego z paletki Carmel Cud Miód. Wezmę sobie pędzelek do rozświetlacza Money Brushes numer 30 i po prostu aplikuję tak jak rozświetlacz. Tutaj muszę uważać z jego ilością, bo on jednak jest taki złotawy, więc może nie wyglądać aż tak naturalnie jak takie klasyczne beżowe rozświetlacze, ale jak się go ładnie rozetrze, to wygląda jak najbardziej przepięknie. Zobaczcie, tutaj bardzo ładnie się z tym policzkiem łączy. Mogę sobie to jeszcze troszeczkę doklepać. Very nice. Paletki nie chowam, bo zaraz się przyda, ale najpierw brewki. I tutaj standardowo kredeczka. Ta dark brown jest naprawdę dla mnie idealna. Jestem w ogóle w szoku, bo brałam ją, deep brown 03. Brałam ją z myślą, że będę musiała używać bardzo delikatnie, a się okazuje, że jest idealna. Właśnie fajne jest to, że ona jest taka półtransparentna. Może dlatego ten kolor tak fajnie pasuje, bo odcień jest przepiękny. Taką kredeczką też możecie robić sobie delikatne kreski i maskara, żeby ułożyć i troszkę utrwalić włoski. Przy okazji przy tych maskarach brwi wydają się takie bardziej puszyste, bo one mają matowe wykończenie i tak oklejają włoski kolorem. Tu jest akurat blond, więc nie przyciemnia mnie, tylko po prostu układa włoski i je utrwala delikatnie, ale właśnie dodaje takiej fajnej puszystości. Następnie baza.
pod cienie. Naprawdę jest wyzwaniem wyciągać tą bazę, ale chcę poczekać z rozcięciem opakowania do ostatniej chwili, bo jak już rozetnę, to może podsychać. I lecę sobie z cieniem w kremie, cieniem bazą, miodownik. Nakładam sobie trochę, najpierw na górną powiekę, potem na dolną, to za chwilkę. Biorę pędzelek, tu akurat Maestro Blending mi się wyciągnął. Troszkę kłuję jednak, trzeba go bokiem używać. I rozcieram sobie te żółteczko. Ja w ogóle uwielbiam takie kolory, dobrze się w nich czuję, więc fajnie, że jest w projekcie. Bo jak miałam w ubiegłym roku trufla, tak? To była trufla, taki ciemny brąz, no to jednak troszkę mi się mniej przyjemnie używało, bo po prostu był to ciemny kolor, ja na co dzień tak nie przepadam za ciemnymi. Na ciemne makijaże to muszę mieć ochotę albo jakąś specjalną okoliczność, a tak na co dzień do, nie wiem, chodzenia po domu albo jechania na zakupy to jakoś nie przepadam za takimi ciemnymi makijażami. Mogą być mocne, ale nie ciemne. To już wolę jakieś takie charakterystyczne, jakieś z kolorem, albo z jakąś dziwną kreską, albo bez brwi, niż takie mocne ciemne. No i tak naprawdę można by było to też w ten sposób tylko zostawić. Nie trzeba na siłę tutaj czegoś używać, ale sobie jeszcze użyję. I dzisiaj użyję sobie też tej zielonej kredki, natomiast ja ją sobie użyję dzisiaj na przestrzeń między rzęsami. Jak brałam ją do projektu, to zastanawiałam się, w jaki sposób będę mogła jej używać i czy za każdym razem będę musiała mieć zielony makijaż albo zieloną linię wodną. No nie do każdego makijażu będzie mi pasować. Ale właśnie tak drogą eksperymentów postanowiłam nałożyć ją na przestrzeń między rzęsami i okazało się, że po wytuszowaniu rzęs praktycznie nie widać, że jest tutaj zieleń. No praktycznie w ogóle. Po prostu nie widać, że jest to zieleń, tylko widać, że przestrzeń między rzęsami jest przyciemniona. Ona się po prostu stapia, zlepia z czarnymi rzęsami i jest ok. Tutaj na wewnętrzną część powieki nałożę sobie właśnie ten jaśniutki cień. W ogóle zaczęłam też częściej po tą paletkę sięgać, jak mam już ją w projekcie. Na przykład bardzo polubiłam się z tym kolorem. Przepiękny jest. Tak jak z początku to był chyba najmniej ulubiony z mojej palety. Jakoś tak nie wiedziałam, jak go używać, bo on ma takie drobinki, że on jest niby kolor taki matowy, a ma jakieś takie drobinki takie ala brokatowe i tak nie wiedziałam, jak go używać. Tak teraz go po prostu uwielbiam. Więc widzicie, tutaj sobie przenoszę dosyć wysoko. Wewnętrzny kącik mocno pokrywam. Tak mniej więcej do połowy oka, ale tak, żeby najbardziej błyszczało się w tym miejscu. To nie jest bardzo mocny blask, więc mogę sobie go tak, wiecie, śmiało nakładać i dokładać trochę, więc wydaje mi się, że takie formuły troszeczkę chyba łatwiej się zużywa, bo można tak po prostu śmiało ich nałożyć. Nie trzeba tak, wiecie, ledwo dotykać. Z drugiej strony te, które się ledwo dotyka, też są bardziej sypiące, mniej sprasowane, więc też jakby szybciej ubywają. Więc nie wiem w sumie, jak macie jakieś doświadczenie ze zużywaniem cieni, to dajcie znać, jakie zużywa się najłatwiej, najszybciej. I wezmę sobie jeszcze troszeczkę żółtego cienia. Tutaj z pozostałości z mojej paletki Carnival od Be Perfect. Troszeczkę tego żółtego, tak żeby sobie jeszcze zagruntować zewnętrzny kącik. Troszeczkę tutaj przeblendować, tak żeby troszkę było intensywniej. Ponownie namawiam do tego, żeby sobie kosmetyki mieszać w Project Pan. Pomyślałam sobie, że żółty byłabym w stanie zużyć cień. Może następny będzie żółty. Chyba że mi się znudzi ta musztarda. To może jednak nie. No ale jak wiem, że mogę sobie sięgnąć po jakąś tam inną paletkę i sobie pogłębić makijaż albo dodać sobie jeszcze jakiś tam kolorek, to mam takie poczucie właśnie, że właśnie robię coś takiego fajnego, że tak naprawdę używam wszystkiego ze swojej kolekcji, a nie tylko produktów z projektu. Zobaczcie, zrobiło się intensywniej. Tu mi się troszeczkę odbiła ta zielona kredka. W ogóle mnie to nie cieszy, bo nie miałam ochoty tutaj na zieloną kredkę. Nie żeby to wyglądało źle, ale jakoś do tego makijażu. Chociaż, a może właśnie zrobimy sobie zieloną? Do żółci bardzo ładnie pasuje. No, w sumie spoko jest. Podkręcę sobie delikatnie rzęsy i użyję maskary Lancôme. No i na koniec kredka, brudny róż. Wypełniam nią całe usta. I na wierzch nałożę sobie trochę tej pomadki i doklepię palcem. Teraz kolorystycznie tak pięknie tutaj się wszystko łączy. No dobra, i co? Na koniec mgiełka. I
kolejny makijaż jest skończony, tym razem troszkę bardziej w kierunku żółci. Ja przyznaję, że żółć uwielbiam, więc jest to jeden w ogóle z moich ulubionych kolorów w makijażu, więc czuję się bardzo, bardzo fajnie. Dlatego mam dużą nadzieję, że uda mi się spokojnie tą bazę zużyć. Także dzisiaj żółć, a jutro różyk, także przechodzimy do kolejnego makijażu. I dzisiaj ponownie zaczynam bazą, tym razem nakładam pędzelkiem, to jest Glam Shop T132. I tutaj wyłożyłam sobie trochę korektora i będę chciała dodać nieco ciemniejszego podkładu, żeby korektor mnie nie rozjaśnił. Także mam tutaj i miksuję. I nakładam i chyba wyszedł mi idealny odcień. Korektor właśnie jest też super kosmetykiem, który możemy używać do przyciemniania, rozjaśniania naszego podkładu. Jeżeli trafił Wam się troszeczkę za ciemny podkład albo troszeczkę za jasny i ciężko Wam się nim pracuje, to zamiast kupować drugiego podkładu, którym możemy ten pierwszy rozjaśnić bez przyciemniać, to lepiej sobie kupić korektor, bo jest po prostu w mniejszej pojemności. W ogóle bardzo ładna mieszanka mi się z tego zrobiła. Super naturalnie wygląda. Hand Match Me i Illuminating od Ireny. No i teraz biorę sobie sam korektor. To już naprawdę mi niedużo zostało. Powiem Wam, że już czyszczę w zasadzie ten aplikatorek. Na parę razy mi starczy, ale jak chciałam sobie go wyłożyć, żeby zmieszać z podkładem, to już tak miałam problem, żeby go wyłowić, a już stoper jest dawno wyjęty. No i znowu lecimy z bronzerem i z kremowym różem. Tym pędzelkiem mi się mega fajnie pracowało, czyli Glam Shop ST3, więc sobie znów po niego sięgnę. I róż spróbuję też tym samym narzędziem. Coś tam się nabiera. O, to jest taki ładny kolor. Będzie mi szkoda, jak się skończy. No i puderek, puszeczek. I też tutaj sobie troszkę mocniej utrwalę, bo będę dzisiaj jechała na miasto, do lekarza i wiecie, żeby sobie po prostu kurtki tutaj jakoś mocno nie ufefłać. Minimalnie rozświetlacza, ale nie wysypuję świeżej dozy, tylko po prostu staram się wykorzystać to, co jest na opakowaniu, żeby też nie przesadzić z efektem. Mam ochotę raczej na taką delikatną cerę dzisiaj. Czy ja nie przesadziłam właśnie? Ale naprawdę użyłam tylko takich brudków z opakowania. Doklepię sobie tym pędzelkiem po różu. I chyba jest gitóweczka. No i standardowo brewki. Muszę Wam przyznać, że odkąd prowadzę kosmetyczkę miesiąca i Project Pan, to mój makijaż trochę przyspieszył, bo kiedy za każdym razem zastanawiałam się, czego użyć, a dzisiaj może takiego podkładu, a dzisiaj może takiego, a może takiej paletki, może takich kolorków, a może chcę kreskę, a może chcę kropkę, no to jednak trochę mi schodziło, a tutaj biorę rutynowo produkty, chociaż widzicie, że tam sobie czasami troszeczkę modyfikuję sposób ich używania, ale jednak mam na wyciągnięciu ręki to, co w pierwszej kolejności używam i o czym w pierwszej kolejności staram się myśleć. I to mi naprawdę przyspiesza makijaż. I nadal się zachwycam tą kredeczką, wiecie? Nadal po prostu używa mi się jej z taką przyjemnością. No i przechodzimy do oczu. Zaczynam od bazy. Już muszę ją w ten sposób tak wyciskać. Nie schowaj mi się. Dobra, to zaczyna być tricky. I dzisiaj też użyję sobie tej bazy, bo planuję użyć różowych cieni, ale właśnie jak już będę miała pod spodem ten kolorek, to myślę, że może to po prostu fajnie się prezentować. Będę miała już takie delikatne roztarcie innym kolorkiem i powinno to fajnie ze sobą grać. Nie będzie tak, wiecie, płasko-różowo. Wyciągnęłam bardzo lekki pędzel. To jest Money Brushes 13 i tak się zastanawiałam, czy podźwignie, ale powiem Wam, że to się tak ładnie rozciera, te kremowe cienie z Glamu. To też są naprawdę bardzo fajne produkty. Ok, i chciałam sobie, i w ogóle teraz mi się przypomniało, że w ogóle chciałam zacząć od oka, bo chcę użyć tego i to mi się troszeczkę sypie, ale nie zrobiłam tego, bo zapomniałam. Więc sięgam sobie paletkę naturalnie różowa i ten metaliczny cień i chciałabym sobie nim tak zagruntować to, co zrobiłam przed chwilą, czyli nakładam na całą powiekę, czyli takim w miarę lekkim pędzelkiem, żeby też nie był za ciemny ten efekt, za intensywny, ale żeby jednak było taką subtelną metaliczność widać. I to samo zrobię na dolnej powiece. Metaliczne cienie na dolnej powiece też są fantastyczne. Fantastycznie się prezentują. I jeszcze raz te lekko pędzelkiem po musztardzie sobie wszystko przelatuję. No i teraz sięgam po Glam Shop żelek. Biorę sobie troszkę, aplikuję w kąciku. Tak
ostrożnie, żeby właśnie sobie nie nasypać za bardzo. I tutaj wewnętrzną część powieki. To jest ostatnio moje ulubione miejsce do aplikacji błysków, czyli tutaj wewnętrzny kącik, ale powyżej załamania powieki. No tak mi się to podoba, że tak wiecie, tutaj nic nie widać i nagle bum. Mega fajnym sposobem na wykorzystywanie metalicznych cieni, w szczególności tych ciemnych, które dosyć rzadko nam się tak zużywają na bieżąco, jest używanie ich na linię wodną. To jest naprawdę cudowny sposób, bo mamy leciutko tą linię wodną przyciemnioną, ale przez te metaliczne wykończenie ono sprawia wrażenie, jakby łapało ładnie światło, więc nie jest takie ciężkie, nie jest takie toporne, jak na przykład czarna linia wodna. Więc ja sobie użyję tutaj skośnego pędzelka, nabieram troszeczkę cienia, troszkę tak wiecie, odklepuję, też strzepuję, żeby nie było go za dużo, żebym tutaj do oka się nie dostał i pokrywam sobie nim linię wodną. I mam taki subtelnie przyciemniony i właśnie, ale jednocześnie masło maślane. Przyciemniony, ale lekki efekt. No i co? Tuszuję rzęsy. Pierwsza warstwa mi podsycha, więc dołożę sobie troszeczkę tego metalicznego cienia z paletki. Nazywa się Różany. I bardzo go polubiłam jakiś czas temu tak dokładać odrobinkę na policzek, bo on sam w sobie jest dosyć ciemny, ale jak nam ma posłużyć jako taki toper, można powiedzieć, na policzek, to dodaje troszeczkę kolorku, ale nie za dużo, ale też dodaje taki piękny, naturalny blask i to wygląda przepięknie. W ogóle taki miedziano-różany kolor na policzkach to jest w ogóle taki piękny kolor. Dlaczego nie ma takich róży? Ja się pytam. Pamiętam, że w odcinku, w którym pokazywałam Wam technikę tuszowania rzęs, bardzo wiele osób komplementowało mój kolor na ustach. I słuchajcie, to nie było nic innego jak zwykła konturówka, moja ukochana Sephora Lip Liner to Go numer 18 i na wierzch nałożony właśnie metaliczny cień z paletki. Więc pokochałam po prostu używanie tych metalicznych cieni na jakąś pomadkę albo właśnie na konturówkę, w szczególności, że tych pomadek, szminek, pamiętacie, muszę troszeczkę ograniczać, a konturówki mogę używać śmiało i żeby sobie jakoś wzbogacić ten makijaż ust, to dodawałam sobie te metaliczne cienie z paletki naturalnie różowa i pokochałam ten efekt, po prostu zakochałam się w tym, jak to wygląda i Wy też nieraz komplementowaliście mnie, bo raz miałam to na ciemnej pomadce, raz na konturówce, raz na jasnej, więc efektów można tworzyć całą masę, więc postanowiłam, że chcę mieć coś takiego jakby permanentnego bardziej, czyli że mogę sobie zabrać na przykład ze sobą gdzieś na wyjście i móc się poprawić i stworzyłam taki błyszczyk. Tutaj go jest niedużo, bo ja sobie po prostu, zrobiłam taką, wiecie, porcyjkę, żeby się nacieszyć tym kolorem. I tutaj połączyłam swoje dwa ulubione błyszczyki. Tutaj pokażę Wam zdjęcia. Była to Claresa, odcieniu Flamingo i NYX ten olejek metaliczno-pomarańczowy. Więc to była moja baza i dołożyłam do niego trochę tego najciemniejszego metalicznego cienia z palety, czyli rajska jabłoń i powstał mi taki piękny kolor. I ja wiem, że on się może wydawać ciemny, ale zależy jak go nałożymy. Jak się zapytałam Bartka, co myśli, jak mu się podoba, to powiedział, że to wygląda jak taki żelek. Wiecie, taki do jedzenia żelek. No jest mega, mega cute. Zaraz sobie zrobimy właśnie tym sposobem usta. Najpierw nałożę konturówkę, a potem ten mój DIY błyszczyk, więc to też jest spoko sposób na używanie i zużywanie metalicznych cieni. Oczywiście nie wszystkie kolory, bo jakieś tam zielenie może niekoniecznie nam się tutaj sprawdzą, ale właśnie fiolety, jakieś brązy, pomarańcze, róże oczywiście, takie ciemne. I powiem Wam, że ta rajska jabłoń, ona naprawdę w opakowaniu wydawała się mega ciemna. Ja nie sądziłam, że ja tak polubię ją używać na oczy, ale ona ma taką ładną, taką troszkę miedzianą jakby bazę, taką ciepłą, więc warto jest, jak macie w projekcie jakieś cienie, popróbować sobie wszystkie, nawet te, które najmniej lubimy, bo one się mogą okazać po prostu przepiękne. Ja aż żałuję, że tak późno poznałam ten cień, że sobie go nie używałam wcześniej. Konturówka już nałożona i na to nałożę ten mój błyszczyk DIY-owy. Wzięłam sobie opakowanie właśnie z tych, które zużyłam w Project Pen, sobie je wyczyściłam i przełożyłam sobie trochę tego błyszczyka i nakładam. I mogę go nałożyć w takiej większej ilości, żeby kolor był intensywniejszy, a mogę go sobie rozklepać i zrobić taki subtelniejszy. Ale zobaczcie to, to jest piękne. To jest po prostu piękne.
Jeszcze na tej różowej konturówce. No żelek. Po prostu żelek. Haribo. Troszkę sobie dołożę tutaj więcej. No i wiecie, to jest formuła moich 2 ulubionych błyszczyków, więc formułowo jest cudo i jeszcze mam kolor taki, jaki chciałam, nie? Także nie wiem, czy jest sens szukać i eksperymentować z błyszczykami, kupować jakieś nie wiadomo jakie dla koloru, skoro możemy sobie po prostu stworzyć sami taki kolor. I właśnie wykończyłam mgiełkę z Charlotte. Więc sięgnę sobie po Urban Decay All Nighter. Tak się prezentuje mój trzeci makijaż kosmetykami z Project Pan. Ten błysk mi się podoba. No i mój błyszczyk to jest Mistrzostwo Świata. Używam codziennie, używam non-stop i jest piękny. I bardzo lubię ten kolorek na policzkach też. Napiszcie mi, który z makijaży podobał się Wam najbardziej i jeżeli macie jakieś patenty na zużywanie kosmetyków, może jakieś super sprawdzone sposoby, to też koniecznie piszcie w komentarzach. Jeżeli lubicie tematykę Project Pan, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!